dobry. Zapraszam Was dzisiaj na film pod tytułem Jak pielęgnować kalanszę. Kalansza to piękny sukulent, szczególnie zimą, kiedy kwitnie i zachwyca domowników swym pięknym ukwieceniem. Ale co zrobić, kiedy kwiaty już nie występują? Nasza kalansza staje się zielona, troszkę przerośnięta jak tutaj. Podręczniki i literatura fachowa mówi, że maksymalna wysokość i szerokość kalanszy to około 12 cm. A zobaczcie tutaj, ten egzemplarz osiągnął już prawie pół metra. I to jeśli chodzi o wysokość i szerokość. Także jest to naprawdę duża roślina. Aby fachowo zająć się moją kalanszą, przygotowałem sobie książkę. Książkę, w której są wszystkie informacje dotyczące pielęgnacji tej ślicznej rośliny. Wiele osób traktuje kalanszę jak roślinę jednoroczną i pozbywa się jej po kwitnieniu, choć może ona rosnąć wiele lat, jednakże z wiekiem traci ładny wygląd. Aby mieć zawsze młodą roślinę, najlepiej wyprowadzić nowe sadzonki, co nie jest trudne i zaraz Wam spróbuję pokazać, jak to zrobić. Tutaj jeszcze informacje dotyczące przesadzania, no i właśnie tworzenia tych sadzonek. Co jest źle, akurat w moim tutaj wypadku wszystko pięknie rośnie, no ale może się zdarzyć, że nasza roślina też zachoruje, więc możecie sobie poczytać. Uszczykiwanie, usuwanie kwiatów i podlewanie. Wszystko to postaram się wdrożyć w tym filmiku i mam nadzieję, że mi się uda. Dobrze, książka jest, roślina jest, no to zaczynamy. Najlepszym sposobem na rozkrzewienie się kalanszy jest uszczykiwanie. Roślina po prostu lepiej się rozkrzewia, jeśli usunie się wierzchołki głównych pędów. I zobaczcie, jak prosto to zrobić. Z takich uszczkniętych 10-centymetrowych wierzchołków można w bardzo prosty sposób przygotować sadzonki. Ja sobie tutaj poobrywam kilka. Nie będę oczywiście wyrzucał ani tej rośliny matecznej, ale przygotuję sobie małe bejbiki. Taki zabieg ukorzeniania tych pędów wierzchołkowych najlepiej wykonać w maju i czerwcu w mieszance piasku z gliną, używając preparatu stymulującego ukorzenianie. Można też kalanszę ukorzenić oczywiście z nasion. Należy takie nasionka wysiać w marcu lub teraz w kwietniu. Jeśli postawicie taką roślinkę na ciepłym oraz bardzo słonecznym parapecie, ona będzie pięknie kwitła. Uważajcie też z podlewaniem, ponieważ kalansza jako sukulent nie znosi nadmiaru wody. No dobrze, no to jeszcze uszczknę tutaj te dwa wierzchołki. No i mam sporo materiału do przygotowania nowych sadzonek. A tak odmłodzona roślinka na pewno jeszcze sobie poradzi, więc nigdy nie wyrzucajcie właśnie takich starych roślin. A z tych oto uszczkniętych wierzchołków zrobię sobie sadzonki. A jak zrobić takie sadzonki? No zobaczcie, taka 10-centymetrowa łodyżka. Wystarczy usunąć dolne liście i przygotować sobie małą doniczkę z warstwą drenażu oraz mieszanką piasku z ziemią gliniastą. No i to właściwie będzie wszystko. Ta roślina jest bardzo prosta do rozmnożenia, dlatego jest też tak bardzo popularna. I też niedroga, a biorąc pod uwagę to, że bardzo ładnie kwitnie, dlatego też jest częstym gościem w naszych domach. Doniczkę sobie przygotowałem, ziemię również, no i wystarczy tylko umieścić ziemię w doniczce. W doniczce z ziemią umieścić sadzonkę, no i mamy
właściwie nową roślinkę. Zachęcam wszystkie mamy do wykonania takiego eksperymentu z dzieciakami, ponieważ jest to naprawdę świetna zabawa, a do tego bardzo ucieszy każdego dzieciaka, no bo taka roślina bardzo szybko się ukorzeni, zacznie rosnąć, no i będzie cieszyła każdego młodego wielbiciela roślin. Tutaj po prawej stronie widzicie już przygotowane młode sadzonki, ale jeszcze pozostała mi ta stara roślina, której na pewno nie zamierzam wyrzucać, ale muszę ją jakoś odmłodzić. W tym celu odetnę wszystkie takie grube pędy i nadam taki może kulisty kształt tej roślinie, żeby ona prezentowała się w miarę tak proporcjonalnie, nie była tak rozbujała, jak widzieliście na początku. Chociaż na pewno są również osoby, którym podoba się również taka rozrośnięta roślina. No ale czasami brak miejsca na parapecie, no i musimy sobie jakoś poradzić z ilością miejsca. Dlatego najlepiej stworzyć znowu taką mikroroślinkę, która za jakiś czas znowu odbije i będzie cieszyła wzrok. Jak myślicie? Tak jest dobrze? Chyba tak. Może jeszcze tutaj ciachnę. No i chyba roślinka już wygląda w miarę dobrze, więc powędruję z powrotem do osłonki. Tutaj jeszcze na samym dole, żeby też troszkę ziemi było widać. Dobra, już nie przesadzam z tym podcinaniem, bo co za dużo, to niezdrowo. Tutaj jeszcze jest taki gruby, bardzo gruby pęd. No i chyba wystarczy. Co myślicie? Jest dobrze, prawda? No i teraz czas na podlewanie. Kalanszy nie wolno zalewać. Najlepiej poczekać, aż ziemia dobrze przeschnie i dopiero wtedy wykonać zabieg podlewania. Podlewaj z góry, używając najlepiej wody deszczowej. Po 15 minutach wylej wodę z podstawki. Ta woda po prostu musi się przelać przez tą ziemię. Oczywiście w takiej doniczce muszą być otwory na dnie. No i w taki sposób wykonuje się zabieg podlewania. No i jak już to uczynimy, można naszą roślinkę umieścić z powrotem w osłonce, no i umieścić na słonecznym parapecie, a po jakimś czasie, kiedy sprawdzimy sobie paluszkiem, że ziemia już jest przeschnięta, wykonamy podlewanie po raz kolejny. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Tak prezentują się moje młode sadzonki i stara roślina. Trzymajcie się, cześć!